Checkpoint Charlie w Berlinie. A jak Alfa, B jak Bravo, C jak Charlie. Dzisiaj już niewielu pamięta, że nazwa słynnego przejścia granicznego pomiędzy sektorami amerykańskim i radzieckim pochodziła od słowa używanego przez radiotelegrafistów w międzynarodowym kodzie sygnałowym na oznaczenie litery C, jak Charlie. W latach 1961-1990 Checkpoint Charlie było jedynym przejściem granicznym dla obcokrajowców między wschodnim i zachodnim Berlinem. W tym czasie stanowiło ono symbol wolności i jednocześnie separacji dla wielu obywateli Niemiec wschodnich próbujących uciec spod komunistycznego reżimu NRD. Miejsce to było świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń w czasie trwania zimnej wojny. W 1990 roku, w czasie oficjalnej uroczystości, zamknięto przejście graniczne przy udziale przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Radzieckiego. Z dawnego przejścia, miejsca wielu dramatycznych wydarzeń, niewiele pozostało. Nie ma już zapór i zasieków, szlabanów i wież strażniczych. Zamiast tego znajduje się tu replika budki strażniczej, chronionej przez worki z piaskiem i z ogromnym napisem po zachodniej stronie, który mówił: opuszczasz strefę amerykańską. Na Friedrichstraße znajdują się dwa ogromne fotosy amerykańskiego i radzieckiego żołnierza. Jest to fragment dobrze znanej serii zdjęć berlińskiego fotografa Franka Thila. Warto odwiedzić muzeum mieszczące się tuż obok House am Checkpoint Charlie, gdzie zgromadzono bogatą dokumentację obrazującą historię zimnej wojny, konfliktów granicznych, budowy muru berlińskiego, a przede wszystkim przedmioty związane z ucieczkami obywateli NRD na zachód. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.